Po tygodniach wędrówki przez Peru wyglądałyśmy mniej więcej tak. Więc ten film będzie inny niż do tej pory. To kolaż naszych dni w Cusco. Gdyby ktoś potrzebował hydraulika, to w Peru na ulicy ogłaszają się specjaliści. Pan zajmuje się hydrauliką i w razie problemów można go zaprosić do domu. Teraz są jakieś 2 stopnie Celsjusza i żeby się rozgrzać, pijemy ciepłą wodę, ale żeby choć trochę lepiej smakowała, wrzucamy do niej liście koki. W każdym hotelu są dostępne liście koki. Podobno pomagają na chorobę wysokościową, ale my nie mamy choroby wysokościowej. Jest nam tylko permanentnie zimno. Pueden ver los textiles, mamá, hechos Muy a mano que bonito. están aquí. Ponchos, correas, bolsitas, ponchitos. Adelante, mamá, de alpaca, de oveja, hechos a mano. ...35 km od Cusco znajduje się lokalny targ, na którym można kupić przepiękne, ręcznie robione produkty. Szaliki, czapki, rękawiczki, dywany. Miasteczko jest bardzo klimatyczne i jest tutaj mnóstwo fajnych restauracji. Na najwyższym wzniesieniu w Cusco stoi pomnik Chrystusa, Cristo Blanco, Biały Chrystus. Został zbudowany w 1945 roku przez palestyńskich chrześcijan, którzy byli uchodźcami i w ten sposób podziękowali miastu za to, że przyjęło ich, gdy szukali schronienia w Peru. Byłyśmy dzisiaj w małym miasteczku pod Cusco i zrobiłyśmy przepiękne zakupy. Ręcznie robione produkty. Taka torba, ogromny, ręcznie tkany dywan i przepiękny kapelusz haftowany. Pan przy nas go haftował. Peru to jest jeden z ostatnich krajów na świecie, gdzie przeważają ręcznie robione pamiątki, a nie produkty z Chin. Wydałyśmy dużo pieniędzy i musimy wracać na piechotę do miasta. Oszalałyśmy na zakupach. Kupujemy piękne, wełniane produkty, ręcznie robione.
Wszystko z lamy, alpaki i owcy. Spędziłyśmy noc w hotelu Niño w Cusco. Jest to hotel, który miesięcznie przeznacza $10,000 na opłacenie edukacji dla najuboższych dzieci w Peru. Każdy pokój zamiast numeru ma imię dziecka, któremu się pomaga. A oprócz tego przy hotelu znajduje się też sklepik, w którym można kupić przepiękne pamiątki. Ja kupiłam sobie ten sweter i w ten sposób właściciele mogą opłacić edukację dzieciom, których na to zwyczajnie nie stać. Jesteśmy w Świątyni Słońca w Cusco. Było to jedno z najważniejszych inkaskich sanktuariów. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne były pokryte złotymi płytami. Podobno w centralnej części kompleksu znajdował się złoty dziedziniec, na którym było mnóstwo złotych figur, zwierząt, roślin. Trudno oszacować, ile te skarby były warte. Same złote płyty ważyły prawie 1500 kg. Kiedy Francesco Pizarro zdobył Cusco, świątynia została splądrowana, a kompleks budowli przekształcono w klasztor dominikanów. Chcieliśmy wziąć przewodnika, żeby oprowadził nas po tym muzeum i spytaliśmy się pani, czy były tutaj odprawiane rytuały i czy byli tutaj poświęcani ludzie. Pani zrobiła zdziwioną minę i powiedziała, że nie. Więc przyszliśmy oglądać bez przewodnika i znaleźliśmy informacje na temat rytuałów ofiarnych, które składali Inkowie. Marzec. W tym miesiącu składane są ofiary z czarnych lam i odbywa się rytualny post. Czerwiec. Ten miesiąc jest czasem małego święta słońca. Składane są ofiary z młodych chłopców i dziewcząt. Odbywa się wielki coroczny państwowy spis ludności. Lipiec. Zwierzęta domowe są składane w ofierze, aby zagwarantować bezpieczeństwo plonów. Sierpień. W tym miesiącu chłopi i szlachta obchodzą uroczystości poświęcone pierwszemu oraniu. Śpiewane są hymny ceremonialne, składane są ofiary z dzieci, grzebane żywcem. Październik. W tym miesiącu 100 białych lam składanych jest w ofierze bóstwom, aby zesłać wodę na pola. Grudzień. W tym miesiącu obchodzone jest Wielkie Święto Słońca. Składa mu się wiele ofiar ze złota, srebra oraz ofiary z dzieci. Ludzie śpiewają, tańczą i piją. Gdyby nie to, że wciąż odnajdowane są dzieci, które zostały przez Inków poświęcone w ofierze, na przykład Juanita, to historia rytualnych mordów Inków byłaby całkowicie przemilczana. Informacje o rytuałach Inków są napisane cieniutkim druczkiem w korytarzu prowadzącym do łazienki. Budowle Inków potrafiły przetrwać wszystkie trzęsienia ziemi. Budowali swoje konstrukcje architektoniczne przez wycięcie i idealne dopasowanie kamieni. Circular. So what is this? Kiedy przybyli tutaj Hiszpanie, nie potrafili budować na miejscu, gdzie występują trzęsienia ziemi i wszystkie budowle im się rozpadały. Fragment hiszpańskiej ściany i fragment inkaskiej świątyni.
Przed chwilą pani Peruwianka, która oprowadzała anglojęzyczną grupę, powiedziała, że cały czas praktykowana jest religia Inków i że ona praktykuje inkaską religię i cały czas składa ofiary, ale do tego jest chrześcijanką i po prostu uczestniczy w życiu duchowym tych dwóch religii. The next month is the month of the Mother Earth. So from the communities will come many shamans to do offerings for the Mother Earth. And you are like a Christian and Inca? Mixture, right? We believe in the Pachamama, but we have the respect for the Catholic religion. I explain you, we practice the Pachamama religion, but we are Catholic, but we don't practice the Catholic religion. Like that. Just we tell thank you very much to the Pachamama. And we made a ritual in August to the Mother Earth. Okay. You are a Christian? Yes. And you practice Inca religion? Yes. So you mix both of these religions? Yes, it's normally here. Okay. Przed głównymi atrakcjami stoją panie w tradycyjnych strojach i mają ze sobą malutkie lamy, które turyści biorą na ręce, robią sobie z nimi zdjęcia. Lamy są ubrane w kolorowe stroje. Największa hala targowa w mieście. Można tutaj kupić bryloczki, sweterki, pamiątki, wszystko czego się chce, czekoladki. A przed halą wyrzucone jest mięso, oczy zwierząt, całe głowy krów. No, zapach jest dosyć wstrząsający. Pani sprzedaje świnki morskie do jedzenia. A tu z kolei można kupić żabie nóżki. Dobrze, dobrze. Dzielnica San Blas jest uznawana za najbardziej artystyczną w całym Cusco. Znajduje się tu mnóstwo pracowni, małych sklepików z rzemieślniczymi wyrobami. Są też galerie sztuki z ikonami i rzeźbami i wiele przytulnych kawiarenek i restauracji. W dzielnicy San Blas znajduje się Muzeum Hilario Mendívila Velasco. To jeden z najbardziej znanych peruwiańskich rzemieślników XX wieku. Tworzył głównie sztukę sakralną, a postaci przez niego rzeźbione charakteryzują się długimi szyjami. Kościół został zbudowany w XVI wieku na fundamentach pałacu jednego z inkaskich władców. W XVII wieku świątynia uległa zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi, a projekt odbudowy był tak piękny, że zbulwersował ówczesnego biskupa. Przestraszył się, że budowla przyćmi swoim pięknem katedrę w Cusco i wystosował nawet specjalne pismo do audiencji królewskiej, ale mimo to projekt jezuitów został w pełni zrealizowany. Znajduje się tu obraz Ostatniej Wieczerzy Marcosa Zapaty, a zamiast baranka paschalnego jest świnka morska.
Kościół jest absolutnie przepiękny, ale widać, że zabytki nie były restaurowane od wielu, wielu lat. Polichromie na ścianach odpadają, a tam, gdzie były w najgorszym stanie, zamalowano je po prostu farbą. No i szkoda, bo po prostu widać, że że Kościół niszczeje. I'm sorry. No, it's okay. Chyba się tak nie wymieniamy. Sorry. I'm so sorry, guys. Jesteśmy za ołtarzem w nawie bocznej. W takim stanie są niestety obrazy dzieła sztuki. Katedra w Cusco to jeden z najważniejszych zabytków tego miasta. Została zbudowana w miejscu, w którym przed przybyciem Hiszpanów znajdował się pałac jednego z inkaskich władców, Viracocha. Jesteśmy w środku i tu niestety też widać, jak bardzo niszczeje Kościół. Kiedyś kościoły w Cusco musiały robić gigantyczne wrażenie, ale dzisiaj przede wszystkim ja widzę upadający zabytek kultury i bardzo mnie to dziwi, dlatego że bilety są dosyć drogie, żeby wejść do katedry, więc i turystów jest też bardzo dużo, więc powinny być pieniądze na to, żeby o te zabytki dbać i je restaurować. A widać, że nie ma takiej potrzeby i takiego zainteresowania. W Peru można kupić przepiękne, ręcznie tkane wyroby. To jest wełna z dorosłej alpaki, kolorowe torby, małe, duże za mną. Można kupić jeszcze większe. Piękne, kolorowe poduszki, niesamowite dywany. W sklepikach można dostać oczopląsu od kolorów, które tutaj są. W Cusco można kupić szalone czapki, szaliki. Jest tego mnóstwo. I wygląda to wszystko niezwykle. Wchodzenie do sklepów jest bardzo niebezpieczne. Tym razem skończyłam z torbą. Wzdłuż ulic ludzie rozkładają swoje wyroby. Opaski na uszy, przepiękne, niesamowite kolorowe czapki, rękawiczki. Wszystko ręcznie robione z wełny. Tkane paski do torby albo na biodra. A tutaj można się zważyć po jedzeniu tych wszystkich przyjemności, które oferuje Cusco. Nasz ostatni dzień w Peru. Jak zwykle piękne jedzenie. Pstrąg, trud w pesto z kinoi. Przykro nam wyjeżdżać z tego miasta,
Samo Peru jest przepiękne, jest tutaj bardzo spokojnie, bardzo bezpiecznie. Widzimy bardzo dużo rodzin, które podróżują po Peru. Z małymi dziećmi. Z małymi dziećmi, więc jest naprawdę bardzo bezpiecznie. Jedzenie w Cusco jest absolutnie przepyszne, jest obłędne. Miło się zwiedza ten kraj. Jedyny problem jest taki, że jest bardzo duża różnica temperatur. W nocy są 3-4 stopnie, a w ciągu dnia 20 kilka. I w większości hoteli jest po prostu bardzo zimno. Raz podczas całego pobytu miałyśmy naprawdę ciepłą wodę pod prysznicem. Zazwyczaj była bardzo chłodna albo lodowata. Ale to jest piękny kraj, z całego serca polecam. Jest tutaj i przyroda, i zabytki architektury, i historia, i kultura, więc każdy znajdzie dla siebie coś pięknego. I bardzo życzliwi ludzie. W Arequipie cały rok temperatura oscyluje w granicach 20-25 stopni. A w sklepiku dla psów mnóstwo ubrań na zimę, ale też na przyjęcia okolicznościowe. No i jeszcze Na motor. na motor. Marley. Adentro, otro lugar. Restaurante.